Cześć! Dzisiaj chciałbym rozpocząć serię trzech filmików, w których będę pokazywał Wam trzy różne namioty. Na każdy spływ kajakowy, czy to też na jakiś biwak, na wypad, potrzebny jest namiot, jeżeli idziemy na kilka dni. Namiotów jest wiele, są różnego typu namioty i chciałbym Wam pokazać trzy typy namiotów. Pierwszy odcinek będzie to, co dzisiaj zobaczycie. To namiot typowo taki zapakowany do kajaka typu Iglo, nieduży, firmy Coleman. Opowiem Wam, jakie są plusy, jakie minusy tego namiotu. W kolejnych odcinkach będzie namiot 2 Seconds Quechua firmy z Decathlonu, czteroosobowy, już trochę większy, i na koniec taki typowo kempingowy namiot, już zdecydowanie nie do kajaka, coś co jeżeli jedziemy samochodem, duży namiot z Decathlonu też 5.2 dla 5 osób z 2 sypialniami w wersji Fresh and Black. Także w tych odcinkach pokażę Wam, jak się je rozkłada, jakiś szybki timelapse zrobię i opowiem o plusach i o minusach i na jakie spływy czy na jakie wypady tego typu namioty się nadają. Także zapraszam. Shut up and sit down. Zaczynamy od Colemana w wersji The Blackout 3. To jest taka wersja Festival Collection. One są czarno-czerwone, w środku są zaciemnione, tak jak trochę ten z Decathlona Fresh and Black. W związku z czym teoretycznie w ciepłe dni powinno być te parę stopni w środku chłodniej. Natomiast rano też słońce nas tak nie budzi skoro świt. Szczerze, zdaje to egzamin. Rzeczywiście w środku jest bardzo ciemno. Rano można troszeczkę dłużej pospać dla tych, którzy lubią, i jest troszeczkę chłodniej. W związku z czym rzeczywiście zdaje to egzamin. Niestety wersja ta z czarnymi elementami nie pomaga w tym. Gdyby on był jaśniejszy, pewnie ta temperatura w środku byłaby jeszcze niższa. Natomiast myśmy go używali chyba na 2 czy 3 spływach. Całkiem fajnie się sprawdza. On jest nieduży. On waży 5,1 kg i ta paczka ma 58 cm na 16. W związku z czym całkiem sprytna paczka do kajaka z boku, czy nawet do dziobu spokojnie wchodzi. Po rozłożeniu mieszczą się 3 osoby, to jest tak naprawdę 3+, więc to jest troszeczkę szerszy. Szerokość spania to jest 180 cm na 210. Mnie udało się kupić materac właśnie 180 na 210, w związku z czym cała powierzchnia w namiocie jest przykryta tym materacem. Nie ma problemu, że ktoś się przesunie, będzie spał pomiędzy materacami. Jest to dużo wygodniej przy naszych wyjazdach, przy moich wyjazdach z 2 dzieci. Mamy dosyć dużo miejsca, 180 cm na 3 osób, dorosłego i 2 dzieci. To jest naprawdę sporo miejsca. Jeszcze jest z boku na to, żeby położyć jakieś ubrania na zmianę na następny dzień, czy cokolwiek innego. W środku niestety się nie wyprostujemy, bo to jest dosyć duży. Tutaj to są z racji rozmiaru. W środku w namiocie jest 120 cm, cały namiot ma 130 cm. W związku z czym na kolanach można próbować gdzieś tam się wyprostować delikatnie, ubrać się w środku. Wymaga lekkiej ekwilibrystyki. Także tutaj w namiocie dzieci dadzą radę, dorośli trochę będą się musieli pogimnastykować. Natomiast ma całkiem fajny jeszcze przedsionek spory, to Wam pokażę później. On ma 110 cm szerokości i z przodu cały namiot ma 185 cm szerokości. On się zwęża, to wejście samo ma 1 m szerokości, w związku z czym od 1 m do 185 i na długość 110 cm spokojnie wchodzi tam parę rzeczy, jakieś kuchenki wieczorem można, czy nawet w czasie deszczu wrzucić jakieś krzesełka, żeby nie zmokły. Posiedzieć, nie posiedzimy tam. To już zdecydowanie siedzenie na zewnątrz. Jeżeli deszcz, to do środka siedzimy, leżymy i czekamy, aż przejdzie deszcz.
Przejdziemy teraz do, rozłożę go tutaj i zobaczycie jak to się rozkłada, a potem pokażę Wam w środku, jak to wygląda. Zapraszam. Jeszcze pokażę Wam co tam jest w środku. Etui całkiem sprytne. Wszystko mieści się w takim, można w ten namiot zawinąć. Są dwa sznurki do związania tego. I po rozwinięciu tego mamy jedno opakowanie z rurkami, ponieważ to są rurki z włókna szklanego. Jest ich, są trzy. Jedna idzie na namiot po ukosie, a druga z takim dziwnym zagięciem wchodzi z przodu właśnie do tego przedsionka. Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, zaczynamy. Aha, i tutaj też są śledzie do przypięcia. Jak widzicie, zajęło to dosłownie chwilę. Jedna osoba bez żadnej pomocy jest w stanie ten namiot rozłożyć dosyć szybko. No tutaj jest podłoże dosyć krzywe, niestety, także to tak no nie ponaciągałem go dokładnie, ale widać mniej więcej, jak to wygląda. Bardzo fajny ten przedsionek. Jak widzicie, cały jest czarno-czerwony. Trochę to przyciąga słońce, ale w środku jest naprawdę chłodno. Tutaj ma wentylację dodatkową, którą można sobie w razie potrzeby i przy składaniu zamknąć na rzepa, a jeżeli chcemy wentylację, to tutaj z miękkiej takiej gąbki jest podpórka i dzięki temu tutaj wchodzi powietrze. To samo jest na górze. Z drugiej strony przejdziemy, jest dokładnie to samo. No, tutaj ma właśnie nie znaczek Colemana, tylko ten Festival Collection. Na górze tutaj jest drugie taka wentylacja i z tej strony to samo. Dobra, zapraszamy do środka. Tutaj jest taka folia, którą można przyczepić te boki, żeby tutaj też jakaś woda nie podciekła z jednej, z drugiej strony. I mamy, tutaj jest zasłona, jest szybka, żeby doświetlić, natomiast jeżeli potrzebujemy, można to zasłonić, tutaj zapiąć i nie ma problemu. Jak widzicie, w środku dosyć ciemno. Tutaj są te wywietrzniki, jeden i drugi. Całkiem sporo miejsca na jakieś bagaże i zapraszam do środka. W środku, w środku jeszcze jest lampka. Po zeszłorocznym działa. No to przy okazji Wam pokażę, jak to w środku. Jak widzicie, z boku jedna kieszeń, druga kieszeń, trzecia kieszeń.
tu jest naprawdę ciemno. Natomiast spokojnie można się położyć. 180 cm na szerokość, 210 na długość. Materace są takie duże. Tutaj jeszcze jest siateczka z jednej strony, z drugiej, więc dodatkowa wentylacja. Cała jest tutaj. Aha, tutaj jeszcze trzeba, zapomniałem o tym, zapiąć górną część do stelaża. I takich jest tutaj z jednej, z drugiej strony, ale to już nie będę. Tak to wygląda w środku. Tak wygląda namiot po złożeniu. Jak widzieliście, nie zajmuje to dużo czasu. W środku też już Wam pokazałem. Krótkie podsumowanie. Plusy, minusy. Jak dla mnie plusem jest wielkość po złożeniu. On jest naprawdę niewielki, w związku z czym do kajaka wchodzi, czy nawet do samochodu, jak mamy więcej rzeczy z boku wrzucić, praktycznie nie zauważymy. Nie jest to najlżejszy namiot z tego typu namiotu, ze względu na to, że ma ten przedsionek. Podłoga w Colemanach jest dosyć ciężka, ponad 5 kg. To nie jest namiot, który się zabiera do plecaka i idzie w górę, bo te namioty przynajmniej przez pół, jeżeli chodzi o wagę. Natomiast do kajaka, gdzie ta waga nie jest aż tak kluczowa, bo jednak nie nosimy tego na plecach, tylko wrzucamy gdzieś z boku do kajaka, da radę. Kolejny plus, przedsionek. Jest fajny przedsionek, w niektórych iglo tego przedsionka nie ma. Tutaj przedsionek jest i to już ze zintegrowaną podłogą. W związku z czym wchodząc, już wchodzimy nie na trawę, tylko powiedzmy nawet z tego przedsionka do namiotu mamy tam już zabezpieczone, więc nie wnosimy sobie do namiotu jakiegoś brudu i tak dalej. Kolejny plus to są te nawiewy, ta wentylacja. Całkiem fajnie się to sprawuje i to połączone właśnie z tym, że on jest zaciemniony w środku i ta temperatura jest niższa, naprawdę jest sporym plusem. Jeśli chodzi o minusy, na pewno nie jest to namiot bardzo komfortowy. Jeżeli liczycie na komfort, no to niestety to nie jest tego typu namiot. Tutaj nie staniecie w środku, jeżeli pada, no to trzeba na materacu się położyć, na karimacie, usiąść ewentualnie, natomiast na pewno nie wstaniemy, nie ubierzemy się pod koszulek, spodnie jakieś ubrać, no nie ma się jak wyprostować w środku. I to jest tak naprawdę ten główny minus. My go zabieramy na spływy, gdzie rzeczywiście się przemieszczamy, bo wtedy ten namiot dosyć szybko się rozkłada, tutaj dosłownie, nie wiem, 5-10 minut i namiot jest rozłożony, w związku z czym nie tracimy zbyt dużo czasu na właśnie rozkładanie, składanie. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy stacjonarni, rozkładamy raz namiot i potem go składamy raz po tych 3-4 dniach, wtedy bierzemy większe namioty. Ja do tej pory miałem Quechua 2 Seconds, on się bardzo szybko rozkładał, natomiast no, opowiem Wam, też jakby ten komfort nie był taki duży, jakby przeskok, jeśli chodzi o komfort między tym namiotem a tym Quechua 2 Seconds nie był aż tak duży. To zobaczycie na kolejnym odcinku. Jeżeli nie chcecie przegapić, to kliknijcie subskrypcję, żeby dostać powiadomienie i dzwoneczek. I wtedy pokażę Wam, o co dokładnie tam chodzi. Natomiast jego już na pewno nie da rady tego 2 Seconds wrzucić do kajaka. On jest po prostu gabarytowo zbyt duży. Jakiś kanu jeszcze tak, natomiast do zwykłego kajaka no nie jest to namiot, który się tam zmieści. Dobra, na koniec jeszcze pokażę Wam szybki timelapse, jak się to składa. Nie stanowi to większego problemu. I co? Zapraszam na kolejny odcinek z serii o namiotach już w najbliższym czasie. Quechua 2 Seconds, a później będzie jeszcze Quechua 5.2 Fresh and Black. Świeży zakup, sam będę go pierwszy raz rozkładał. Zawsze przed wyjazdem rozkładam namiot, żeby się nie okazało na miejscu, że czegoś brakuje i nie jestem w stanie go rozłożyć, a tak się już zdarzało na niektórych spływach, że koledzy przyjeżdżali, rozkładali namiot po raz pierwszy, okazało się, że nie ma jakiegoś śledzia, brakuje kawałek stelaża, no i był problem. Więc zawsze przed wyjazdem rozłóżcie sobie, przetestujcie się, jak się to rozkłada, żebyście nie byli zaskoczeni tam na miejscu, nie tracili czasu. Ładny dzień, można poświęcić godzinkę, rozłożyć, złożyć i będziecie wiedzieć co i jak. Także zapraszam już w najbliższym czasie.